Metro Exodus, trzecia odsłona gry na podstawie słynnej powieści Dmitrija Głuchowskiego. Tym razem autorzy przeszli samych siebie i stworzyli grę, którą bez najmniejszego zająknięcia mogę nazwać najlepszą grą post-apo, jaka ukazała się do tej pory. Nie tylko pod kątem klimatu i pomysłów, jakie zawarli twórcy, ale też pod kątem estetycznym. Oto Metro Exodus. Ponownie wcielamy się w Artioma. Fabuła zahacza o koniec książki Metro 2035 i ukazuje dalsze dzieje bohatera, Anny, młynarza i grupy Spartan, którzy opuszczają Moskwę i przemieszczają się w głąb Rosji na pokładzie pociągu Aurora. Sam zresztą tytuł już wskazuje, że zostawiamy w tyle moskiewskie metro. Czy bezpowrotnie? Tego nie wiem. Historia jest niezła, mocno osadzona w uniwersum i naznaczona ciekawymi przygodami i wydarzeniami, a gdzieś tam pomiędzy przebija to ciągłe poszukiwanie normalności i spokoju i determinacja, aby to osiągnąć. Aby nie spoilerować o tym, co nas spotka, dość powiedzieć, że na pewno nie będziecie czuli niedosytu. Pierwszy, najważniejszy element to to, że gra przestała być korytarzową strzelanką. Metro stało się może nie sandboxem, bo to za duże słowo, ale odwiedzimy dwie ogromne, rozległe mapy, na tyle duże, że przyjdzie nam poruszać się po jednej łódką, a po drugiej samochodem. Autorzy pokazali niesamowity rozmach produkcji i robi to wrażenie. Każda z map posiada mnóstwo wartych miejsc do zwiedzania. Mało tego, wszędzie kryją się ciekawostki oraz historie opowiadane przez Environment Storytelling. Obok tego są misje poboczne, gdzie możemy zebrać lepszy sprzęt, amunicję czy pomóc komuś w potrzebie. Jednak nawet bez tego samo przemierzanie pustkowi jest tak niesamowicie rajcujące, że nieraz zostawicie fury, aby pieszo przemierzać spore przestrzenie i samemu móc spenetrować każdy zakątek. A jest co zwiedzać, w zasadzie wszędzie można wejść. Domy, statki na wyschniętym Morzu Kaspijskim, wszystko jest w zasięgu ręki i wręcz zaprasza, aby sprawdzić, co jest w środku. Tereny to mistrzostwo świata. Każda z mapek ma inny klimat. Pustynia po Morzu Kaspijskim, zalesione tereny tajgi czy zamarznięte miasto zapadają w pamięć. Gra tym razem mocno stawia na crafting. Amunicji jest malutko i ciągle jej brakuje, nawet jak masz kilkadziesiąt kul i czujesz się szefem, jedna szarża mutantów i można salwować się ucieczką. Amunicję możesz zrobić tylko na specjalnych stołach montażowych. Apteczki, miny, noże, wszystko to można craftować w dowolnym momencie, choć wtedy jesteśmy narażeni na ataki wroga, gdyż Artyom zdejmuje plecak i kombinuje sprzęty z zebranych śmieci. Zresztą maniera śmieciarza zbieracza to rzecz, która powinna wejść w krew od pierwszych chwil, gdyż bardzo często znalezione gdzieś tam kilka kul to sprawa życia lub śmierci. Obok śmieci możemy również zbierać ulepszenia sprzętu, jak i samej broni. System jest całkiem rozbudowany. Każdy karabin ma po kilka możliwych slotów, a w nim po kilka możliwych części, które możemy ulepszyć. Od kolby, poprzez magazynki, lufy czy różnorakie celowniki. Warto poświęcić co jakiś czas chwilę, aby dopakować oręż. Artyom może nosić początkowo tylko dwie bronie, później trzy, przy czym trzecia to znany z poprzednich części pneumatyczny pistolet na kulki. Jest to jedyna broń, do której amunicję możemy wyprodukować w każdym momencie. Warto też dbać o nasz oręż, gdyż pobrudzona często się zacina, co w ferworze walki może oznaczać marny koniec. Odblokowywanie broni nie oznacza, że znów możemy szaleć przez kilka minut, aby prowadzić ostrzał. Zamek zazwyczaj zacina się po kilku kulach i zabawa zaczyna się od nowa. Niestety, aby czyścić broń, trzeba mieć też odpowiednie chemikalia, których też w sumie ciągle brakuje. Wieczny brak czegoś doskwiera na każdym kroku, a to tylko motywuje do zajrzenia w każdy kąt w nadziei na znalezienie potrzebnych przedmiotów. Oczywiście Artyom zabrał z moskiewskiego metra zestaw przeróżnych gadżetów i te można ulepszać, odnajdując lepsze wersje maski gazowej czy noktowizora. Każda z nich ma inne właściwości, na przykład taki noktowizor jest super w nocnych wypadach na wroga, ale baterie żre jak smok, a nie zawsze jest czas, aby pompować dynamo. Latarka z kolei mniej żre prądu, ale wróg ją bez problemu zobaczy i zaalarmuje pozostałych. Odpowiednie żonglowanie dostępnym sprzętem to podstawa. Artyom tym
tym razem już nie musi zbierać filtrów do masek, ale może je sam konstruować z dostępnych zasobów. Wszystkie te elementy powodują, że rozgrywka jest bardziej płynna, choć w pewien sposób gra zagubiła swoją umowną siermiężność i niektórzy mogą przy tym kręcić nosem. Naprzeciw nam staną różnej maści mutanty, pływające, człekokształtne, latające, choć zazwyczaj nie są aż tak niebezpieczne jak napotkani ludzie. Metro Exodus, podobnie jak poprzednie części, nie kultywuje metody kicnę za krzaczora i poczekam aż energia się odnowi. Tutaj 2-3 kulki i lecisz do piachu. Co prawda możemy użyć ampułek, ale te są na wagę złota, także gra wymaga nieustannej uwagi i taktyki podczas walki. A ta została wyeksponowana mocniej niż poprzednio. Gra premiuje działania po cichu i zostało to wykonane bezbłędnie. Przemykanie w cieniu, gaszenie świateł czy pochodni i zachodzenie od tyłu przeciwników wypadło świetnie. W poprzednich częściach te elementy trochę kulały, ale tutaj zostało to wyszlifowane na błysk. Każdego z przeciwników można ogłuszyć lub wyeliminować, dziabiąc nożem w tętnicę. Każdego z poległych można ograbić z surowców, ale też zabrać części jego karabinu. Fajnym motywem jest to, że jeśli gramy jak prawdziwy master i przeciwnicy widzą, że nie mają większych szans, to po prostu się poddają. Wtedy możemy zrobić z nimi, co nam się żywnie podoba. Dodaje to nutkę realizmu i pokazuje, że przeciwnik to nie wór na kulę, ale osobnik z ludzkimi odruchami, któremu też nie prędko, aby wyjechać ze swojej bazy nogami do przodu. Oczywiście nadal są obecne misje fabularne, które pchają akcję do przodu. Więcej tutaj akcji reżyserowanych cutscenek, które ponownie wchodzą na najwyższy poziom, bijąc nawet takie tuzy w tej materii jak Call of Duty. Faktycznie trochę mniej tutaj metafizyki znanej z poprzednich części, ale oceniam to na plus, choć i te elementy w końcu się znajdą. Fajnym patentem jest to, że możemy ratować kolejnych ludzi, którzy dołączają do naszej załogi pociągu. Można też dla nich wykonywać mini zadania polegające na odnalezieniu jakiegoś przedmiotu i czasem te zadania potrafią naprawdę podnieść ciśnienie. Na przykład spróbujcie poszukać misia dla małej dziewczynki, zrozumiecie o czym mówię. Muszę przyznać, że nawet zadania nie wchodzące w trzon fabuły są na tyle dobrze wykonane i ciekawe, że nie miałem wrażenia, że to typowy zapchaj dziury i bez najmniejszego problemu zawieszałem zadania fabularne na rzecz zadań pobocznych. Faktem jest też to, że jest ich dość niewiele. Nie zabrakło też cyklu dnia i nocy i zmiennych warunków pogodowych. W nocy łatwiej podejść do obozu bandytów i po cichu ich eliminować, czając się w mroku, ale jest też o wiele większe ryzyko spotkania mutantów. Z kolei w dzień zakradnięcie się do wrogiej bazy w zasadzie jest niemożliwe, ale można elegancko zasadzić się na zakapiorów z karabinem snajperskim. Również pogoda w Rosji jest bardzo kapryśna. Rzęsisty deszcz czy piaskowa burza to tutaj codzienność. Na pewno nie będziesz się nudził, nawet podczas pieszych spacerów. Jeśli chodzi o stronę graficzną, wiem, że słyszeliście to już nie raz i zapewne w tym roku kilka razy ode mnie, przy okazji innych gier, ale Metro Exodus rozkłada na łopatki. Nigdy nie widziałem gry tak upstrzonej detalami. Każdy budynek, każda chatka wręcz ocieka przeróżnymi elementami. Często dochodzi do tego environment storytelling, gdzie sami możemy bez trudu odgadnąć, jaki los spotkał mieszkańców danej chałupki. Do tego konstrukcja poziomów to najbardziej zaawansowany level design, z jakim mi przyszło obcować. Wystarczy spojrzeć na fabrykę czy strażnicę na mokradłach. Ani razu nie miałem wrażenia, że poszła tutaj akcja kopiuj w klej. Level design dla mnie stoi na najwyższym możliwym poziomie i przyznam szczerze, że byłem mocno zdziwiony, że coś takiego jest w stanie udźwignąć konsola. I to w 4K. Wygląda to wszystko po prostu fantastycznie. Do tego rewelacyjnie wykonane postaci, mimika, oteksturowanie czy animacja to najwyższa półka. Już Last Light był w tej materii świetny, ale Exodus bije go o kilka długości. Jeżeli chodzi o dźwięk, cóż, tutaj niektórzy mogą być zawiedzeni. W kopii recenzenckiej, którą otrzymałem, nie było rosyjskiej ścieżki dialogowej, a jedynie angielska. Dla wielu będzie to poważny problem. Oczywiście wszystkie teksty są po polsku, ale z własnego doświadczenia wiem, ile dodaje klimatu, gdy wszyscy nawijają w języku Stalina. Angielski jest okej, z tym, że wszyscy zaciągają z ruskim akcentem, co nie jest złe, ale no właśnie, gdzie jest ruski język, suka blać?
Metro Exodus dla mnie to aktualnie najlepszy tytuł post-apo. Doskonale zajmuje miejsce na tronie po serii Fallout i jest bardziej post-apo niż Fallout kiedykolwiek będzie. Każdy element został dopracowany w najmniejszych detalach, a całość okraszono niezwykłą oprawą. Również historia jest niezła, choć to już nie Metro jakie znałeś. Po części w pewien sposób wyjaśnia, co się działo z Artiomem po 2035 i może stanowić rozwinięcie książki, pewnie do momentu, aż Głuchowski nie wyda Metro 2036. Na tą chwilę ciężko nie polecić gry, gdyż jest to hit, na jaki czekaliśmy. Deweloper nie zawiódł i dał nam to, czego w sumie wszyscy oczekiwali. Więcej zniszczonej Rosji pod gołym niebem, znajomych bohaterów i ciekawych misji. Motywy sandboxowe powodują, że gra starczy na wiele dłużej niż dwie poprzednie części razem wzięte, a czas w niej spędzony będzie obfitował w coraz to nowe przygody i nie pozwoli się nudzić. W mojej opinii Metro Exodus to jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza gra w klimacie post-apo i pewnie długo nią będzie, aż do nowej odsłony cyklu. Nic, tylko podnieść karabin i ponownie zanurzyć się w czeluści, tym razem już nie metra, ale mateczki Rosji.